Dzisiejsza noc była fatalna. Nie wiem, czy nie będziemy musieli pojechać do szpitala. W podróży bardzo często zdarzają się rzeczy, na które nie mamy wpływu i nic. Dzień dobry, witam się z Wami po raz kolejny z Chin. W tym odcinku zabierzemy Was do miasta Pand, do Pand Wielkich. Co ciekawe, jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie można je zobaczyć. A my powoli zabieramy się za pakowanie, bo jutro o 9:55 mamy lot do Chengdu, także na lotnisku musimy być wcześnie z rana. Czeka nas dość wczesna pobudka, a tego niestety nie lubimy. Pierwsze, co musimy zrobić, to ogarnąć cały ten bałagan. Tutaj mamy wszystko porozrzucane. Tutaj część na szafie, tutaj część na łóżku i część na podłodze. Robimy sobie jeszcze jedną turę prania, no bo mamy pralkę, także trzeba korzystać z okazji. Zaczynam od pakowania ciuchów, czyli najpierw bagaż rejestrowany numer 1, bo przypominam, albo mówię Wam po raz pierwszy, że tutaj jak kupiliśmy sobie w Chinach lot, no to mamy dwa bagaże rejestrowane po 20 kg każdy, także spakujemy się tak, żeby do samolotu wejść tylko z takimi dwoma malutkimi plecakami. Mam na myśli bagaż rejestrowany wliczony w cenę biletu. A przeważnie to nadajemy tylko jeden plecak, bo nie mamy tych rzeczy zbyt dużo, także śmiało to nam się zawsze mieści w jeden duży bagaż rejestrowany i dwa małe podręczne. No małe, średnie powiedzmy. Drugi organizer gotowy, spakowany. Trzeci też. Także ten plecak można praktycznie już zamykać. Tutaj jeszcze chyba jutro rano spakujemy kosmetyki, jak weźmiemy sobie prysznic i to będzie gotowe. Cześć, z tej strony Milenka. Witam Was w tym odcinku i ja i wieszam pranie. Już ostatnie. Mam nadzieję, że nam wyschnie. Oczywiście zabraliśmy się za to na ostatnią chwilę, także no cóż, bywa i tak, ale chcemy mieć wszystkie czyste rzeczy. Część się suszy na grzejniku, część tutaj. Mamy jeszcze całą noc, także trzymajcie kciuki, żeby to wyschło. No, a ja nie wiem co, a my brzuch boli. Takie buty. Mam dla Ciebie niespodziankę. Chipsy? No. Ogórka. Otwieram, ale ja nie będę próbowała. Czemu? Tak mnie brzuch boli, żołądek. Nie wiem, może byś mi skoczył po tapce jakieś, to nawet 11. O fu. Ja tego nie próbuję. Dobra, to ja chociaż spróbuję. Jak kupiliśmy już, to można je spróbować. Zapach normalny, autentycznie ogórek. Ogórek, nie? Poznasz. Nie. Niedobre? Średnie. Nie są złe, choć są bardzo średnie. Ale co, mają smak ogórka? Mhm. Mam spróbować się No spróbuj. Dobra, to ja też spróbuję, ale powiem Wam, że czuję się fatalnie. Nie wiem po czym, czy to jakieś zatrucie, czy coś. Dzisiaj w sumie w tych Chinach jest tak dobre jedzenie i tak w miarę czysto tutaj mają, więc ja nie wiem, co mi się dzieje. Ale Patryk może zaraz mi skoczy do 7-Eleven po jakieś, nie? Krople albo Może aptekę znajdę. No. O fu. Znaczy nie wiem, czy fu, ale No smaku taki mizerii. jakby trochę zepsuty, świeży ogórek. Taki świeży ogórek, jakiś sok z ogórka wyciśnięty, nie? Świeżego. O, takie cuda mają w Chinach właśnie. Dajcie znać, czy byście spróbowali. Nie. Nie. Tak. Ale zobaczymy. No i wszystkie 4 plecaki mamy spakowane. To jest nasz pierwszy podręczny. Ten malutki to jest drugi podręczny. Pierwszy rejestrowany, no i drugi bagaż rejestrowany. No i to jest cały nasz ekwipunek. Jutro mamy lot o godzinie 9:55, także myślę, że wypadałoby być na lotnisku tak mniej więcej o 7:55 najpóźniej. Do tego musimy jeszcze liczyć 30 minut na taksówkę, bo no tyle mniej więcej nasz hotel znajduje się od lotniska. Odprawę będziemy robili na lotnisku, więc to też musimy wziąć pod uwagę, żeby nie przyjeżdżać tam na ostatni moment. No bo wiadomo, głupio byłoby się spóźnić, bo potem musielibyśmy rezerwować inny lot albo coś takiego. To będzie nasz pierwszy lot chińskimi liniami lotniczymi, także myślę, że może być bardzo ciekawie, ale co jest najważniejsze, to nie możemy doczekać się spotkania z pandami, bo to właśnie dla nich, głównie dla nich przyjechaliśmy tutaj do Chin na te kilka tygodni, te 2-3, może nawet 4 tygodnie. Te reklamy w windach to mnie tak bardzo irytują, tak samo jak ludzie, którzy w tych samych windach palą papierosy. To jest tragedia.
Dobra, chyba trzeba iść znaleźć jakąś aptekę. Te tutejsze mapy są o niebo lepsze od Google Maps. Można w bardzo prosty sposób wyszukać to, co chcemy. Tutaj klikamy sobie apteki. Mamy elegancko pierwszą za 347 metrów. Ustawiamy sobie nawigację i lecimy. No i raz, dwa, mamy aptekę, nawet są napisy po angielsku, a to zawsze bardzo dobry znak. Dobra, udało mi się kupić jakieś leki, a także elektrolity. No bo wiecie, zatrucie pokarmowe to bardzo częsty przypadek, a jednocześnie bardzo rzadki. Mam dla ciebie leki. A ja wymiotowałam 2 razy. Co ty gadasz? Dzisiejsza noc była fatalna. Milena cały czas siedzi w łazience. Nie wiem, czy nie będziemy musieli pojechać do szpitala, ale na pewno musimy odwołać nasz dzisiejszy lot, bo no nie ma szans, żeby ona poleciała. Sprawdzałem przed chwilą aplikację tą Alipay, tam gdzie robiliśmy rezerwację i mogę ją odwołać chyba za jakąś opłatą 300 juanów za osobę, czyli chyba 1/3 tego, co zapłaciliśmy za lot, odzyskamy. Zapłaciliśmy chyba 450 zł, a jakieś 150 zł zwrotu dostaniemy. Ten dzisiejszy odcinek miał zupełnie inaczej wyglądać, no ale niestety tak czasem wygląda podróżowanie. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest pięknie, ale postanowiliśmy, że Wam po prostu to pokażemy, żebyście wiedzieli, no, że tak wygląda prawdziwe podróżowanie. W podróży bardzo często zdarzają się rzeczy, na które nie mamy wpływu i nic nie możemy zrobić. Są rzeczy ważne i ważniejsze i niestety dzisiaj nie uda nam się opuścić miasta i polecieć do Chengdu. Myślę, że na razie poczekamy jeszcze i rano podejmiemy decyzję, czy polecimy tam za 1 dzień, czy może zostaniemy tutaj na kilka dni. Rano się okaże. Jest godzina 5:30, powinniśmy już wyjeżdżać na lotnisko, bo przed chwilą dzwonił nasz budzik, 5:28, tak sobie ustawiliśmy. No ale no niestety musimy sobie to odpuścić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą też musimy zrobić. Mamy tam w Chengdu zarezerwowany nocleg. No musimy do nich napisać, wysłać im wiadomość, że no dzisiaj się nie pojawimy i nie wiem, zobaczymy, może jest jakaś opcja odwołania, bezpłatnego odwołania. Chyba nie, ale być może oni się na taką zgodzą, a jak nie, no to może spróbujemy po prostu zmienić daty, bo do Chengdu chcielibyśmy bardzo polecieć, no ale no dzisiaj nie ma opcji. Witam Was drugiego dnia. Już Wam mówię, jak wygląda sytuacja. Udało mi się znaleźć dla nas kolejny lot na jutro. Będziemy wylatywać o godzinie 7:50. Plus jest taki, że będziemy wcześniej rano w Chengdu. Minus jest taki niestety, że musimy wstać przed godziną, około godziny 5 w sumie. Kolejna informacja jest taka, że przed chwilą otrzymaliśmy SMS-a od Alipay albo od linii lotniczej, że nasz zwrot jest już przetwarzany i tak jak mówiłem wcześniej, otrzymamy mniej więcej 1/3 tego, co zapłaciliśmy za bilet lotniczy, ten wczorajszy. Za ten bilet, który musiałem wcześniej odwołać. Jest jeszcze jedna sprawa. Wysłałem też do naszego hotelu w Chengdu prośbę o zmianę daty. Napisałem tam po prostu, że zameldujemy się dzień później i wymeldujemy się dzień później i tutaj też czekam na nich odpowiedź i fajnie byłoby, nie ukrywam, jeśli by się na to zgodzili, bo tak musielibyśmy około 80-90 zł zapłacić za pierwszą noc, z której niestety nie skorzystamy, a później dopłacić za kolejną. Jest jeszcze jedna informacja, ta jest zdecydowanie najlepsza. Milena czuje się już dzisiaj znacznie lepiej, także szansa, że jutro polecimy do Chengdu jest dość duża, bym powiedział, a jeśli nie, no to będziemy musieli po raz kolejny przebukować nasze bilety. A co tam, raz się żyje, jak nie, no to zostaniemy tutaj w Kunming 1 dzień, dłużej, 2 dni dłużej, jest tutaj fajnie, także na pewno się nie będziemy nudzić. Otrzymaliśmy też już odpowiedź od naszego hotelu, zgodzili się na zmianę daty bez żadnych problemów, także teraz mam nadzieję, że dolecimy już do celu bez żadnych komplikacji. No i dzisiaj zamiast oglądać pandy, leczymy zatrucie pokarmowe. Trzymaj herbatkę, ciepła, gorąca, tylko uważaj. Dziękuję. A, gorące. A, no tak też była w podróży. Ale dobrze, że mam takiego lekarza, nie? Ta noc była fatalna, naprawdę była fatalna. Zresztą myślę, że widzicie. I co mam wam powiedzieć? No nie zawsze w podróży jest kolorowo, jak widać. Ostatnio Patryka złapało, teraz mnie. No i trzymajcie za nas kciuki, w sumie za mnie. Najważniejsze to, szkoda w ogóle, że tych biletów się nie udało jakoś ale to tamto, siamto. Teraz nam, ja już nie wiem, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie za nas kciuki.